Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić konsolę Atari 7800. Jest to 8-bitowa konsola. Z perspektywy lat dość ciekawa. Przyznam się, że na początku lat 90., kiedy pojawiła się w Polsce, a dokładnie w 91 roku, ja tej konsoli nie znałem. Natomiast dlaczego jest ciekawa? Konsola posiada procesor MOS 6502 w pewnej rewizji. Ma bardzo dobry 8-bitowy układ graficzny. Jest to układ graficzny Maria, który pracuje z zegarem 7,16 MHz, o ile dobrze pamiętam. Sam procesor pracuje z zegarem 1,7 z groszami, 1,79 MHz dokładnie, czyli bardzo podobnie jak w małym Atari. Natomiast ten układ graficzny, który jest tutaj umieszczony, on daje tutaj naprawdę bardzo duże możliwości. Jest to system taki troszeczkę zbliżony jak odpowiednik Atari Lynx, ze względu na to, że mamy tutaj tam również 8-bitowy procesor, natomiast 16-bitowe układy wspomagające, więc jest to dosyć ciekawe urządzenie. Z perspektywy lat, jakie to urządzenie ma dwa największe problemy? Mianowicie takie, że oryginalnie w większości przypadków mamy tutaj tylko podłączenie antenowe, czyli obraz dosyć słabej jakości. No i jeszcze jeden problem, a mianowicie mimo, że tutaj podłączamy, jak widać, pady czy joysticki w standardzie DB9, jest to taki dosyć unikalny system, więc pady niekoniecznie będą pasować z systemu standardowego Atari. Więc to są takie dwie bolączki. Oczywiście z perspektywy lat fajnie sobie uświadomić, że to tak wyglądało, natomiast w dzisiejszych czasach można to troszeczkę obejść i tutaj Wam też pokażę, jak to można fajnie tutaj rozwiązać. Czyli zwróćcie uwagę, mam nadzieję, że będzie widać, jest tutaj taki dosyć ciekawy kartridż. Który ma możliwość oczywiście wgrywania gier czy tego, co powstało na demoscenie. Tutaj mamy na górze takie małe wejście na kartę, ale dodatkowo mamy tutaj wyjście dokładnie AV, a jest to wyjście wideo w standardzie RGB, takim jak było w Sedze. To jest naprawdę ciekawe rozwiązanie ze względu na to, że jest to małe złącze, a jednocześnie daje super jakościowy obraz. Ja tutaj mam oczywiście złącze, które tutaj pozwala nam to wszystko uruchomić. A druga rzecz, czyli mamy te pady wspaniałe, które były nie za wygodne. Natomiast ja mam tutaj podłączone od tego samego producenta, jak widzicie, Mega 7800. Jest to tak naprawdę wyjście w standardzie Segi. I tutaj mam takie podłączone malutkie urządzenie, czyli Bluetooth w standardzie Segi od 8 bit dół. Mam nadzieję, że jest to widoczne. I dzięki temu można podłączyć dowolny pad, który posiada Bluetootha. Ja mam taki pad od 8 bit DU N30 Pro i on naprawdę bardzo fajnie działa. Zobaczcie, jeśli ja tutaj postaram się ten kartridż umieścić, wkłada się go tak w takiej pozycji, czyli zobaczcie, naklejka jest z tej strony. Jest to takie dosyć specyficzne i nieintuicyjne, jeśli macie do czynienia z tą konsolą. I teraz za chwilę jeszcze podłączę tutaj RGB, tak żeby Wam pokazać, jakiej jakości jest samo złącze. Ale spójrzcie na to. Jeśli ja tutaj włączę samą konsolę, to tutaj zaczyna mrygać, jak tu nacisnę, szybko mryga
sprzęt. Jeśli ja tutaj samego pada włączę w systemie sparowania, to zobaczcie, już jest sparowany, czyli mamy bezprzewodowy pad, bardzo wygodne urządzenie, które działa z Atari 7800. Jak mi dacie chwilę, to pokażę Wam, jak wyglądały oryginalne pady. Są mało wygodne, natomiast ja uważam, że to jest w ogóle ciekawa idea, żeby te sprzęty ogrywać, sprawdzać, jakiej jakości były te oryginalne komponenty, żeby sobie po prostu o tym wyrobić zdanie. Oczywiście wszelkie ułatwienia są ciekawe, natomiast to nas trochę oddala od tych systemów w takim klasycznym wydaniu. Dajcie mi chwilę, za chwilę Wam pokażę, jak wyglądają oryginalne pady. Zobaczcie, tak się prezentuje oryginalny pad. No jest on tak wykonany średnio jakościowo. Dodatkowo ten element no, jest mało praktyczny. Ten grzybek oczywiście można sobie tutaj wykręcić i używać tego krzyżaka, natomiast on jest tak jakościowo no taki średni, bardzo średni, więc nie jest to odcinek sponsorowany w żaden sposób, natomiast pady od 8 bit dół są naprawdę rewelacyjne jakościowo. Mają zarówno krzyżaki, grzybki, komplet 6 przycisków, tutaj bampery na górze, więc są naprawdę rewelacyjne. A za chwilę Wam pokażę po podłączeniu tutaj przewodu RGB, jak działa sama konsola z takim rozwiązaniem. Zobaczcie, przewód RGB już jest podłączony do konsoli. Także tak to się prezentuje w całości. Jeśli ja tutaj odchylę samą konsolę, to zobaczycie, że w tym miejscu tutaj mamy tylko możliwość podłączenia anteny. Co ciekawe, myślę, że to Was zainteresuje, ja o tym nie wiedziałem, dowiedziałem się tak naprawdę w tym tygodniu. Wyszły Atari, które miały już oryginalnie takie złącza. Udało mi się taką konsolę kupić za około 300 zł, więc myślę, że w cenie takiej jeszcze przystępnej. Ze złączem tutaj już firmowo zainstalowanym w standardzie RGB właśnie SEGI. Więc będę chciał Wam pokazać tę konsolę, tylko z trochę innym rozwiązaniem. A mianowicie, zobaczcie, tu jest Dragonfly od RJ'a, super cartridge, który ma dodatkowo wmontowany chip Poké i chip Yamaha, także idealny do demo sceny. Automatycznie z tego kartridża mamy możliwość zasilenia całej konsoli, natomiast wadą było do tej pory to, że obraz zostawał cały czas, jeśli mieliśmy niezmodowaną konsolę, w standardzie antenowym. Więc jak mi przyjdzie nowa konsola, która będzie miała super jakościowy obraz, to ten kartridż dla mnie jest super rozwiązaniem, bo ma realne chipy, które są tutaj zainstalowane. W przypadku tego kartridża również mamy tutaj Pokéja i chyba Yamaha, tylko jest to emulowane. Więc ten kartridż dla mnie jest dużo ciekawszy i to jest polskie rozwiązanie, które bardzo lubię. Poza tym ten kartridż, on zostaje w standardzie tak naprawdę innych kartridżów, więc jeśli ktoś ma nową konsolę, a mianowicie 7800+, czyli w podobnym pudełku zawarty emulator konsoli 7800, to jak najbardziej ten kartridż od RJ'a może używać. Ten, który się komunikuje z realnym firmware'em czy sprzętem Atari, to już nie za bardzo. Ważne, ta konsola 7800 to tak jakby połączenie konsoli 2600 i 5200. Stąd ta suma 7800, natomiast ta konsola jest tak naprawdę kompatybilna z 2600, więc kartridże również od 2600
można tutaj uruchomić. 5200 to akurat standard unikatowy, na który nie wyszło za dużo oprogramowania, za dużo też gier, jak to w przypadku konsol. Natomiast jeśli szukacie starej konsoli, która będzie tutaj która będzie miała tutaj możliwość odtwarzania oprogramowania z 2600 i z 7800, to jak najbardziej tego typu konsola jest super rozwiązaniem. A jeśli nie chcecie się bawić w dodatkowe kartridże i tak dalej, no to macie ładnie opakowany emulator jako Atari 7800 Plus, który ma już wyjście HDMI, do którego można tutaj dokupić nowe kartridże. Te nowe kartridże również działają na tym sprzęcie realnym, a za chwilę zobaczycie, jak się obraz już prezentuje bezpośrednio na monitorze. Ok, uruchamiam samą konsolę. Muszę jeszcze raz tutaj sparować samego pada. Nie wiem, czy będzie widać. O, pad się teraz sparuje. O, w tej chwili jest sparowany i po naciśnięciu tutaj już guzików wszystko działa. Zobaczcie, kartridż posiada menu, więc mamy tutaj szczegółowe informacje w przypadku DEM, co jest używane, więc ile jest, jakie są tutaj wymogi, w jakim systemie, bo część rzeczy jest w PAL-u, część w NTSC. Zobaczcie, tutaj informacja, że używa na przykład Pokeya, więc tutaj Yamahy, więc wszystkie jakieś informacje mamy ładnie zawarte. Obsługiwanych jest w standardzie Atari tutaj co najmniej dwa guziki, a tak naprawdę ten Mega 7800 mógłby pracować w trybie nawet 6 guzików. Kwestia tylko napisania odpowiedniego oprogramowania, więc jest to, myślę, dosyć ciekawe. Naciskając dodatkowe guziki, jak widzicie, mamy tutaj dodatkowe takie menu, które sobie możemy uruchomić. A ja Wam pokażę, jak wygląda samo demo. Informacja, że jest zły region, natomiast jak widzicie, jakość obrazu jest genialna, więc mamy możliwość uzyskania super obrazu, jednocześnie fajna wgrywarka i obsługuje pada, który możemy sobie podłączyć na Bluetootha, więc jest to naprawdę bardzo wygodne. Obraz, jak widzicie, moim zdaniem prezentuje się znakomicie. Widzimy tutaj paralaksę, jest dosyć dynamiczny, więc widzicie, że nic nie smuży. Te elementy wyglądają całkiem sympatycznie. Tak więc myślę, że bardzo ciekawe rozwiązanie, jeśli ktoś chciałby tutaj troszeczkę sobie uaktualnić te Atari 7800 do bieżącego standardu, tak żeby można było to w miarę komfortowo obsługiwać. No i zobaczyć, jakie ma tutaj możliwości Maria, a w części oprogramowania jest to naprawdę widoczne i fajnie obsługiwane. Tutaj mamy na samej konsoli mamy reset oraz select, gdzie są w grach zazwyczaj jakieś tam dodatkowe opcje. Jest tutaj pauza, nawet w tym demie pauza działa. Postaram się Wam pokazać coś jeszcze, więc wyłączam i włączam ponownie urządzenie. Muszę niestety po hard restarcie trzeba znowu sparować Bluetootha. To jest jedyna niedogodność, natomiast to, że nie musimy mieć tutaj kabla, jest, myślę, że sympatyczne. Zobaczcie, spróbujmy uruchomić takie demo. Jak widzicie, tutaj nie mamy już informacji o złym regionie, więc wszystko jest widoczne i czytelne. Także tak może się tutaj prezentować konsola 7800 i jak widzicie działa to sprawnie, sympatycznie, więc ja polecam to rozwiązanie. Oczywiście
Nie będę tutaj dyskutował o kosztach samego kartridża, czy tego Mega 7800, czy Game Drive'a od Retro HQ. Natomiast jeśli ktoś ma sentyment do 7800 i lubi taką konsolę, chciałby tutaj pobawić się z demosceną, chciałby sobie tutaj troszeczkę odtworzyć muzyki na Yamasze czy na Pokeju, czy zagrać w niektóre produkcje, które są naprawdę bardzo dobre na dwa guziki i są dużo szybsze niż chociażby na 8-bitowym Atari czy Commodore, jak chociażby Ace of Aces albo bardzo dobry symulator lub Fight Night, który jest bardzo szybki, jak chociażby z takich dobrych tytułów Xenomorph lub chociażby Karateka, który jest na 7800 po prostu genialny moim zdaniem. Te tytuły, jak ta konsola gra na Pokeju czy na Yamasze, czyli na prawdziwych chipach, nie emulowanych, tak jak w przypadku tego kartridża, będę chciał Wam pokazać na kolejnym materiale, kiedy przyjdzie do mnie konsola, która będzie miała już tutaj fabryczne złącze RGB w standardzie, tak jak Wam mówiłem, Seli. Ja już z Wami się żegnam, także mam nadzieję, że materiał będzie w jakiś tam sposób inspirujący dla Was. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!